13 luty, dzień radia, więc co na warsztacie? Wracamy do tunerów. No więc dziś na warsztacie trafił się taki oto tuner marki Marantz, model ST6000 w szampańskim kolorze. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz widzę tego typu tuner, ten model, ale myślę, że w środku nie zaskoczy nas niczym, co byśmy nie widzieli już. Wygląd jak wygląd, aluminiowy panel, po środku czarny wyświetlacz z lampą VFD, podstawowe funkcje, dwa wejścia antenowe, szeroko i wąsko jeśli chodzi o tor pośredniej częstotliwości, timer, presety, FM mode nie wiem do czego jest, RDS mamy, RDS, także włączymy sobie RDS, to później, ponieważ na ten moment tuner cierpi na, włączyło nam się jakieś wyszukiwanie, obsługa się kłania. Tuner cierpi na to, że nie może znaleźć stacji w stereo, przynajmniej tak właściciel opisał problem. Tuner jest po wymianie kondensatora podtrzymania pamięci, po wymianie tutaj w panelu przednim tak switchy. Ja już sobie podpiąłem generator, standardowa częstotliwość u mnie 97,4 MHz. Dość wysoko, bo minus 45 dB poziom sygnału. No i włączmy sobie, czy wyszuka. No wyszukał, zatrzymał się na 97,4, ale jak widać nie ma stereo. Brak tego zapalenia się tutaj diody informującej, że dostrojony, czyli tak zwany tuned. A zobaczmy, czy od dołu sobie poradzi i znajdzie. Lecimy od dołu. Od dołu zatrzymał się na 97,45, czyli widać jest rozstrojony. Nie stroi nam się do naszej częstotliwości podawanej na wejście antenowe 97,4. No i zobaczmy, jaki mamy wynik. Tam w tle od razu mamy wyniki. Mono, mówię od razu, jest wynik w trybie mono 0,18, czyli 0,2 prawie. Wysoki szum, wysoki intermodulacyjne. Widać tutaj drugą harmoniczną, która nam się pojawia, dość wysoka. Generalnie jest kiepsko. SNR tylko 54-55. Myślę, że niewiele się zmieni, jak wyłączę oświetlenie. Nic się nie zmienia, czyli tu oświetlenie, ta lampka LEDowa nam nic nie wpływa. No więc co nam pozostaje? Zaglądamy do środka, rozkręcamy budowę, serwisówka w dłoń i będziemy stroić obwody wejściowe, tor pośredniej częstotliwości, a na końcu stereodekoder. No i w myśl zasady pokaż kotku, co masz w środku. Zajrzyjmy sobie do środka, może mi się uda. No i co mamy? Standardowo głowica już zespolona, gotowa, niewielkich rozmiarów, także myślę, że czułością tuner nie będzie powalał, ale mogę się mylić. Płyta może nie jest jakaś wielka, ale nie jest też najbardziej uboga. Po lewej stronie mamy transformator zasilający, tu jest obwody zasilacza, stabilizatory już cieplutkie, zagrzane, widać lekkie wygrzanie tutaj elementów, ale nic złego. No i co? Pośrednia na LA1235, tu mamy pewnie nasz stereodekoder, tak jest, separacja, tu AM, tu AM, tutaj wzmacniacz na wyjściu, całkiem ciekawy zabieg. Myślę, że będzie dynamika dużo lepsza. No i to wszystko, więc co? Ja otwieram serwisówkę, zapinam odpowiednie przyrządy pomiarowe i widzimy się już chyba po zestrojeniu. Zaczniemy sobie tutaj mamy jedną cewkę na wyjściu głowicy, więc wyregulujemy sobie na siłę sygnału. Następnie pośrednia częstotliwość, zniekształcenia i zero detektora. I myślę, że poprawimy jeszcze separację i te wyniki powinny się poprawić, a przede wszystkim powinien zacząć odczytywać sygnał w stereo, dekodować stereo i zatrzymywać się centralnie w punkcie. No to co? Do boju. No i jesteśmy już po strojeniu, po zestrojeniu naszego tunera. Zero detektora było mocno przesunięte, stereo dekoder, czyli standardowa procedura. W tym momencie mamy znów sygnał z generatora 97,4. Jak widać mamy już pętla PLL zaskoczyła, mamy dostrojenie
sygnalizowane diodą tuned. Mamy również stereo, wyniki w tle, nie wiem czy mi się uda zrobić, jest. I zobaczcie, zeszliśmy w trybie stereo do 300, kanał lewy, kanał prawy bardzo równo, intermodulacyjne również 200, SNR, co jest najważniejsze, czyli stosunek sygnał-szum, skoczył nam powyżej, grubo powyżej 60 dB, także to jest duża zmiana w dynamice, jeśli chodzi o dźwięk. Odstęp od szumów znacznie uległ poprawie, więc generalnie tuner powinien zacząć w tym momencie brzmieć i grać. Zobaczmy sobie jeszcze stereo dekoder. Kanał lewy do prawego to mamy 55 dB do 4, ponad 50 dB separacji, prawy do lewego również 50 dB separacji. Przełączmy się na tryb narrow. W trybie narrow mamy grubo powyżej 40 dB separacja, prawy do lewego, lewy do prawego również grubo powyżej 40. Wracamy sobie do trybu narrow. W trybie narrow również bardzo dobry wynik, 63 dB SNR, zniekształcenia tak samo 200, 300. Wracamy do trybu wide. No i zobaczmy, czy wyszukiwanie automatyczne teraz działa i czy nam się zatrzyma nasz tuner. O, zobacz, zatrzymał się na stacji, a mamy podpięty tylko przewód koncentryczny z generatora do wejścia antenowego. Widzę, że IRDS próbuje zdekodować na tak słabym sygnale. Dobry znak. Później sobie zobaczę, jak podłączę kawałek anteny jakiejś. Znowu znalazłem jakąś stację, lecimy dalej. No, trójka. Zdekodował bardzo szybko RDS, co jest bardzo dobrym objawem. Stroi oczywiście w punkt teraz. Nie ma mowy, żeby się tam zatrzymał troszeczkę powyżej lub poniżej. Zobaczmy, czy nasz sygnał z generatora odbierze. Oczywiście odbiera, zatrzymuje się równo stereo. Także myślę, że temat Marantza mamy zakończony. Ja sobie go jeszcze tutaj chwilę posłucham. Założę budowę, pozwolę mu się zagrzać, bo to jest ważne jeszcze zobaczyć, jak zachowuje się tuner po nagrzaniu, ponieważ te obwody są bardzo czułe tutaj na temperaturę, więc ja muszę być pewny, że po zagrzaniu będzie on działał u właściciela, gdy wróci. Ważna uwaga przy tunerach. Tunery, jeśli idą Wam paczką, otwórzcie paczkę, dajcie mu godzinę, niech on sobie dojdzie do temperatury pokojowej i dopiero włączajcie. Ponieważ no, mogą być różne cuda się tu dziać i żeby uniknąć niespodzianek. A jeszcze coś się rzuca mi tutaj, co mi się przypomniało. Zobaczcie, jak druga harmoniczna nam spadła. Wtedy była bardzo wysoko, druga harmoniczna teraz spadła, dlatego zniekształcenia również zleciały. No wszystko na plus. Dobrze, no to tyle, jeśli chodzi o ten tuner. Może jeszcze podepnę kawałek jakiejś anteny. Nie mam anteny dedykowanej niestety w tym momencie na FM w mojej lokalizacji, ale mam inne anteny i podepnę. Myślę, że coś znajdziemy. Dobrze, podpiąłem antenę troszeczkę na inne pasmo, ale myślę, że powinna sobie poradzić. Nie chciałbym tutaj podgłaszać. No, słychać, że dźwięk się wydobywa bez problemu, oba kanały. No i przejedźmy sobie w dół. O, zatrzymuje się bardzo szybko, dekoduje sygnał RDS, także jest znaczna poprawa, bardzo ładnie. Myślę, że jak dostanie antenę z prawdziwego zdarzenia z firmy Dipol, nie chcę tutaj reklamować, ale to jest wystarczająca antena gdzieś na zewnątrz na dachu i będzie zapewniała ona dość dobry sygnał. No nie ma problemu w znajdywaniu stacji. Wygląda, że jest bardzo czuły. Sprawdzałem czułość przy minus 80 dBm-ach. On bardzo dobrze jeszcze w stereo odbierał, także czuły jest. A ja mam bardzo zakłóconą tutaj lokalizację w tym momencie. RMF radzi sobie znakomicie. Przejedźmy od góry. Oczywiście Radio Z, czy również odbiera bezszumnie. Zaraz zobaczymy. A jaki sygnał? No, sygnał jest całkiem niezły. Tak, i to wystarczy, że w stereo odbiera bez szumu. Tu Radio Maryja, mocny sygnał myślę będzie. A to jest czas. Tak, mocny sygnał 53 dB, to jest już mocny naprawdę sygnał. No dobrze, przelecieliśmy pasmo. Tuner działa. Chwila testów i na tym kończymy. Na dokładkę mamy jeszcze drugi tuner, też od tego samego właściciela, Sony ST550ES, zakupiony
jako po serwisie, po strojeniu. W bardzo ładnym stanie, muszę przyznać, zewnętrznym, bardzo ładny. Właściwie zgłaszał, że coś z encoderem jest, ale wygląda u mnie, że działa poprawnie. Nie widzę, żeby przeskakiwał, więc działa poprawnie w dół przy przekręceniu, jak i poprawnie w górę. No dobrze, widać, dostraja nam się do sygnału generatora bez problemu. Zatrzymał się, jest dioda tuned, jest stereo. No ale co nas będzie interesowało? Parametry, on już chwilkę chodzi, zagrzał się, myślę. No i zbliżenie na wyniki. 8 setnych, kanał lewy, kanał prawy 6,7 setnych, THD troszeczkę wyższe, SNR niecałe 60 dB, no 59-60 dB SNR w obu kanałach, więc nie ma tragedii. Tuner raczej wygląda, że jest, że nie powinien wykazywać żadnych problemów, jeśli chodzi o strojenie. No ale właściciel kazał wrzucić, jak to się mówi, na przyrządy. No cóż, zdejmiemy obudowę, zmierzymy, jaka jest tam dostrojenie do pośredniej częstotliwości, zobaczymy, czy uda się coś poprawić. Takie wyniki. Jeszcze raz. 600, 700, zniekształcenia SNR około 60. No i mamy tuner w środku, bardzo czysty. Naprawdę zadbany egzemplarz, czyściutki. No i nic. Podłączam się z aparaturą, zobaczymy, czy uda mi się coś tutaj jeszcze poprawić. Tak, i wracamy po małej przerwie. Zgodnie, czy w myśl zasady, zawsze się znajdzie ktoś, kto zrobi lepiej. No to co nieco poprawiliśmy. W tym momencie zniekształcenia, zobaczcie, mamy 3 setne, 400, kanał lewy, kanał prawy, SNR nam skoczyło. No troszkę skoczyło, to jest około 3 dB, więc poprawa jest. No i jeszcze jedna rzecz, poprawione separacja stereo dekodera. No, uciekła ostrość, a też 60 dB kanał lewy do prawego, prawy do lewego to jest no również 60 dB, także co nieco udało się poprawić. Delikatnie zero detektora poprawione i zestrojenie, jeśli chodzi o zniekształcenie. Zobaczmy, łapie stację bez problemu, również na samym przewodzie koncentrycznym, tak jak poprzedni Marantz. No, czuły wyszedł. Mam wrażenie, że jest czulszy, przynajmniej z pomiarów też tak delikatnie wynika. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o sprawdzenie tego tunera. No teraz widzę nawet 65 dB SNR skoczyło, jak poprawiłem kabel koncentryczny od generatora. Musiałbym go troszeczkę skrócić jeszcze, to może by pomogło. Także w myśl zasady, że zawsze można poprawić coś tam poprawione. Mam nadzieję, że właściciel odczuje to i będzie miał dużo lepszy odsłuch. Łapie bez problemu. Na tym kończymy, zakręcamy obudowę. Tym akcentem mówię Wam cześć. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Radia. Radio to nie tylko FM. Radio to bardzo szerokie hobby. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.